Witam Państwa bardzo serdecznie. W moim dzisiejszym filmie opowiem Państwu o operacji Market Garden. Dowiecie się, dlaczego Brytyjczycy winą za niepowodzenie tej operacji obarczyli generała Stanisława Sosabowskiego, dowódcę polskiej pierwszej samodzielnej brygady spadochronowej. A złotymi patronami kanału są pani Ewa Szemraj i pan Andrzej Maciejewski z Alaski. Pierwsza samodzielna brygada spadochronowa generała Stanisława Sosabowskiego od początku była oczkiem w głowie dowództwa polskich sił zbrojnych na zachodzie. Pierwotnie miała ona wesprzeć powszechne powstanie, jakie planowano wywołać w kraju przeciwko niemieckiemu okupantowi. Ale brygadą Sosabowskiego od początku interesowali się również Brytyjczycy. Ci ostatni chcieli, aby zasiliła ona brytyjską pierwszą dywizję powietrzno-desantową. Już podczas pierwszego spotkania Sosabowskiego z dowódcą brytyjskiej dywizji, generałem Fredrickiem Browningiem, do jakiego doszło w listopadzie 1941 roku, polski dowódca musiał bronić się przed zakusami wcielenia jego brygady do brytyjskiej dywizji. W maju 1943 roku Browning zaproponował nawet Sosabowskiemu utworzenie wspólnej polsko-brytyjskiej dywizji powietrzno-desantowej i objęcie przez niego nad nią dowództwa. Ale Sosabowski odmówił, tłumacząc brytyjskiemu dowódcy, że jego jednostka jest przeznaczona do walki w Polsce. Do sprawy wykorzystania polskiej brygady Brytyjczycy powrócili w lutym 1944 roku, gdy opracowywano plan utworzenia drugiego frontu w Europie. Brytyjski marszałek Bernard Montgomery postanowił wówczas, że polska brygada musi koniecznie dostać się pod brytyjskie dowództwo i jak najszybciej wejść do walki na froncie zachodnim. Z jego inicjatywy przesłano w tej sprawie memoriał do naczelnego wodza polskich sił zbrojnych generała Kazimierza Sosnkowskiego. Ten zgodził się wprawdzie przekazać polską brygadę pod brytyjskie zwierzchnictwo, ale pod warunkiem, że będzie ona mogła zostać ponownie zwrócona polskiemu dowództwu, gdy zaistnieje konieczność jej użycia na terenie Polski. Montgomery odrzucił jednak tę propozycję. Jednak po wylądowaniu aliantów w Normandii Sosnkowski zgodził się w końcu oddać brygadę do dyspozycji Brytyjczyków, obawiając się, że ci wstrzymają dla niej dostawy zaopatrzeniowe. Brytyjczycy zakomunikowali zresztą Sosnkowskiemu, że wysłanie jej do Polski nie jest możliwe z uwagi na brak odpowiednich do tego celu samolotów transportowych. Tymczasem siły aliantów po przełamaniu niemieckiej linii obrony w Normandii zaczęły zbliżać się coraz bardziej do granic Belgii i Holandii. Było więc jasne, że polska brygada niebawem wejdzie do walki. I tak rzeczywiście się stało. 12 września 1944 roku Sosabowski otrzymał rozkaz przygotowania brygady do operacji Market Garden. Według Montgomery'ego operacja Market Garden miała znacznie przyspieszyć zakończenie wojny. Jej plan zakładał przełamanie niemieckiej linii Zygfryda od północy poprzez uderzenie na wybranym odcinku frontu w kierunku na Holandię, przeprowadzenie wojsk alianckich przez Dolny Ren, co oskrzydliłoby niemiecką obronę od północy i stworzyłoby szansę na wejście do zagłębia Rury, a potem uderzenie na Berlin. Natarcie lądowe miały przeprowadzić jednostki pancerne II brytyjskiej armii. Natomiast jednostki I brytyjskiej armii powietrzno-desantowej miały opanować mosty na Renie. W skład I brytyjskiej armii oprócz polskiej brygady miały wejść dwie amerykańskie dywizje powietrzno-desantowe
101 generała Maxwella Taylora i 82 generała Jamesa Gavina oraz 1. brytyjska dywizja powietrzno-desantowa generała Roberta Urquharta. Sosabowski uznał plan operacji Market Garden za całkowicie nierealny. Coś pana martwi, generale Sosabowski? Jestem Polakiem. Niektórzy twierdzą, że inteligentnym. Jeśli to prawda, należę do mniejszości, a mniejszości wolą milczeć. Nie pochwala pan tego planu. Jestem poruszony, że pański wielki marszałek Montgomery obmyślił taki plan. Wpadnę w euforię, jeśli się powiedzie. Kiedy się powiedzie? Oczywiście. Kiedy się powiedzie. Dziękuję. Jak podkreślił na jednej z odpraw, skoro alianci dostrzegli strategiczne korzyści z oskrzydlenia Zagłębia Rury, to dostrzegli to również Niemcy i dlatego nie pozwolą, aby tak się stało. Ale nikt nie chciał już słuchać Sosabowskiego. Polska brygada weszła do walki 21 września 1944 roku, w 4. dniu operacji Market Garden, gdy alianci prowadzili walki, aby opanować mosty w rejonie Arnhem. Polacy mieli skakać 2 kilometry na południe od miasta. Jednak Niemcy zlikwidowali aliancki przyczółek w tym rejonie i polska brygada ostatecznie zrzucona została w rejonie miasteczka Drill. Dodatkowo okazało się, że polscy spadochroniarze skaczą wprost w ogień niemieckich karabinów maszynowych. Większość żołnierzy polskiej brygady zdołała jednak wylądować. Sosabowski wiedział już, że jego obawy się sprawdziły. Okazało się bowiem, że Brytyjczycy i Amerykanie, którzy wylądowali wcześniej, rozpaczliwie bronili się przed atakami 2 niemieckich dywizji pancernych, których w tym rejonie miało nie być. Gdy Polacy dotarli do celu, to okazało się jeszcze, że nie ma potrzebnych środków przeprawowych, a drugi brzeg jest silnie obsadzony przez wroga. Wieczorem do Sosabowskiego dotarł kapitan Ludwik Zwolański, oficer łącznikowy przy brytyjskiej 1. Dywizji Powietrzno-Desantowej, który przekazał mu rozkaz generała Urquharta. Mam wiadomość od generała Urquharta. Jak ci się to udało? Przepłynąłem Ren. Radiostacje są do niczego. Generał prosi, żeby przeprawił się pan ze swoimi ludźmi przez rzekę. Trzymamy się już 6 dni i każda pomoc jest dla nas bardzo cenna. Ale z braku łodzi przeprawowych nie było to możliwe. Następnego dnia do Sosabowskiego przybył kolejny wysłannik generała Urquharta, informując go o zmianie miejsca przeprawy. Ale znowu okazało się, że polskiej brygadzie nie dostarczano obiecanych łodzi, a nowe miejsce przeprawy nie jest oczyszczone z sił wroga. Sosabowski musiał więc dalej czekać. Tymczasem Niemcy przypuścili natarcie na pozycję jego brygady, zadając jej spore straty. W południe 22 września u Sosabowskiego zjawił się pułkownik Charles B. Mackenzie, szef sztabu brytyjskiej 1. Dywizji Powietrzno-Desantowej, błagając go o pomoc. W zaistniałej sytuacji polski dowódca postanowił wysłać na drugi brzeg jedynie niewielką część swoich żołnierzy, ponieważ posiadał tylko 6 niewielkich pontonów gumowych. Dopiero w nocy z 23 na 24 września, gdy z brytyjskiej 43. Dywizji Piechoty wypożyczono łodzie, udało się uruchomić przeprawę pozostałych oddziałów brygady. Jednak nad ranem, z uwagi na silny ostrzał niemieckiej artylerii, przeprawę przerwano. Ostatecznie na drugim brzegu znalazła się jedynie część polskich spadochroniarzy, którzy natychmiast weszli do walki w rejonie Esterbeek, ponosząc spore straty. W każdym razie 24 września do Sosabowskiego, który nadal urzędował w Drill,
przybył generał Brian Horrocks, zapraszając go na odprawę do Walburga, gdzie stacjonował dowódca 43. Brytyjskiej Dywizji Piechoty generał Ivor Thomas. Następnego dnia Sosabowski w towarzystwie swojego tłumacza, majora Jerzego Dyrdy, przybył na odprawę. Po wejściu do wielkiego namiotu, gdzie miała się odbyć odprawa, zauważył, że po jednej stronie długiego stołu siedzą brytyjscy dowódcy, a po drugiej stronie stołu jest jedno puste krzesło. Wszystko zatem wyglądało jak typowy sąd wojenny, w którym po jednej stronie siedzą sędziowie, a po drugiej oskarżony. Sosabowski usiadł więc na pustym krześle, zaś Dyrda stanął tuż za nim. Jako pierwszy głos zabrał generał Thomas, informując Sosabowskiego, że jego brygada podporządkowana zostaje brygadierowi Benowi Waltonowi, dowódcy 130. Brygady z 43. Brytyjskiej Dywizji Piechoty i ponownie będzie brała udział w przeprawie w rejonie Hevedrop. Potem głos zabrał Sosabowski. Polski dowódca od razu zakomunikował, że zadanie to jest niemożliwe do wykonania z uwagi na zbyt silny ogień przeciwnika. Wskazał też, że znacznie lepszym miejscem do przeprawy jest rejon Heteren-Renkun, ponieważ, jak wskazał, jest on wolny od Niemców, a to daje szansę na powodzenie. Generał Thomas zignorował jednak propozycję Sosabowskiego. Ten z kolei wytknął mu, że zapomina o tym, że już od 8 dni giną niepotrzebnie nie tylko polscy spadochroniarze, ale także najlepsi synowie Anglii. Te słowa rozwścieczyły generała Thomasa. Z pomocą przyszedł mu wówczas generał Horrocks, który oświadczył, że odprawa jest zakończona, a wydane rozkazy mają zostać zrealizowane. Zagroził też Sosabowskiemu, że jeśli nie zamierza tego robić, to na jego miejscu znajdzie się inny dowódca. W rezultacie tego w nocy z 24 na 25 września zaczęła się ponownie przeprawa alianckich sił. Jednak wskutek silnego ostrzału po kilku godzinach przeprawę przerwano, ewakuując wszystkich rannych z Drill. Niemcy zresztą wznowili ostrzał miasteczka, który trwał nieprzerwanie do dnia następnego. W południe 25 września Sosabowski został powiadomiony o ewakuacji brytyjskiej I Dywizji Powietrzno-Desantowej, a jego brygada miała osłaniać ten odwrót. W ten sposób ewakuowano resztki brytyjskiej I Dywizji, a jakiś czas potem żołnierzy brygady Sosabowskiego. Niemcy zresztą coraz silniej atakowali, zatapiając łodzie przeprawowe i strzelając do żołnierzy, którzy usiłowali przepłynąć rzekę wpław. Straty alianckie były więc ogromne. Łącznie na aliancką stronę rzeki zdołało dotrzeć zaledwie 20% żołnierzy brytyjskiej I Dywizji. Praktycznie przestała ona istnieć. Ale brytyjscy dowódcy winą za niepowodzenie całej operacji obarczyli Polaków. Generał Browning wysłał nawet do Sosabowskiego list, w którym oskarżył go o niechęć do współpracy z Brytyjczykami. Potem wymuszono jego odwołanie. Resztę wojny Sosabowski spędził jako inspektor jednostek wartowniczych i etapowych. Ale to nie był koniec brytyjskich szykan wobec niego. W 1945 roku, już po zakończeniu działań wojennych, poinformowano go, że nie przysługuje mu renta wojskowa. Musiał więc pracować jako zwykły magazynier. Zmarł w nędzy w 1967 roku. Tak naprawdę dopiero w 2006 roku mógł zostać częściowo zrehabilitowany. Z inicjatywy mieszkańców Drill królowa Holandii Beatrix przyznała mu pośmiertnie Order Brązowego Lwa, a sztandar jego brygady udekorowany został Orderem Wilhelma.
W moim następnym filmie opowiem Państwu o ostatnim dowódcy Armii Krajowej, generale Leopoldzie Okulickim. Dla jednych to bohater polskiej konspiracji, dla innych zdrajca, który poszedł na współpracę z NKWD. Dowiecie się, jak było naprawdę. Ten film zatytułowałem Bohater czy zdrajca? Generał Leopold Okulicki. Gorąco zapraszam do oglądania. Na kanale Zakazane Historie postanowiliśmy emitować shortsy. Bardzo krótkie filmy w trybie portretowym. Przedstawiamy w nich wypowiedzi, jakie padały ze strony ważnych postaci historycznych, które mogą być kwintesencją zdarzeń, w jakich oni uczestniczyli. Wiele z nich niezwykle trafnie oddaje istotę tych zdarzeń. Być może nawet w największym stopniu kształtuje nasze oceny tych zdarzeń. Gorąco zapraszam do ich oglądania i komentowania. Dziękuję za liczne komentarze moich filmów i wpłaty. W sposób szczególny chciałbym podziękować złotym patronom, pani Ewie Szemraj i panu Andrzejowi Maciejewskiemu z Alaski, a także srebrnym patronom, wśród których są pan Dariusz Kwoka, pan Grzegorz Łojko, pan Michał Rychwalski, pan Dariusz Wietrzykowski, pan Dariusz Czarnotta, pan Artur Drogosz, Kongres Polonii Kanadyjskiej z okręgu Toronto oraz wiosna.pl. Zachęcam wszystkich do dalszego wspierania mojego kanału. Wszelkie informacje na ten temat znajdziecie w opisie pod filmem. Jeśli podobał się Wam mój film, udostępnijcie go znajomym, dajcie łapkę w górę i kliknijcie subskrybuj.